Nie jestem w stanie wymyślić niczego, co miałoby większy sens niż zajęcie się swoim kawałkiem ziemi i po prostu produkcja żywności. W szczególności w takiej sytuacji, kiedy grożą nam różne kataklizmy, przerwanie łańcuchów dostaw i żywność staje się coraz droższa. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w przyszłości. No to co ma większy sens, jak zająć się ziemią i zacząć produkować tą żywność? Czuję to bardzo silnie i czuję wielki sens tego, co robię. Nazywam się Grzegorz Ciechomski. Jesteśmy w tej chwili w Łęgu, w moim gospodarstwie, które nazywają gospodarstwo La Fuente. Tą ziemię moi rodzice kupili mniej więcej 30 lat temu. Z wykształcenia jestem leśnikiem, ale nie przepracowałem ani dnia w tym zawodzie, bo mi się nie podobają lasy państwowe. I nie chciałem być leśnikiem, ale mam wykształcenie przyrodnicze. Specjalizację robiłem z zoologii na temat zwierząt. I napisałem pracę magisterską o bobrach na terenie tego nadleśnictwa, w którym się teraz znajdujemy, tutaj na miejscu, bo tu mamy rzekę Orzyc. To już jest brzeg tej pradoliny rzeki Orzyc, która opada w dół i tam są takie podmokłe lasy łęgowe, stąd nazwa właśnie Łęg tej wsi. No i my tam mamy 4 hektary na dole tego lasu łęgowego i 4 hektary tutaj na górze. To pole, które tu widzimy dookoła, tamten las i za tamtym lasem też jest jeszcze kawałek pola. Przedtem te ziemie były tak jak tutaj za miedzą, tak jak tutaj to ogrodzenie widzimy. Tam jest dalej pole sąsiada. Wszędzie dookoła tylko ziarno generalnie. No i tak samo było na tym naszym tutaj kawałku. A ja stwierdziłem, że trochę inaczej bym to chciał zagospodarować i buduję tak zwany system leśno-pastwiskowy. Za ten las służą mi drzewa owocowe. Było tragicznie na początku, naprawdę. Nic nie chciało rosnąć. No ale to było tak, jak sadziłem drzewa, to te drzewa mi zamierały. Co roku kupowałem takie drzewko w szkółce, po roku było takie, po 2 latach było takie, w 3 roku, w 4 usychało. I tak było przez wiele lat. Pracowałem jako kowal, ale sadziłem drzewa owocowe, bo chciałem mieć swoje owoce. I one mi rok po roku zamierały. No a teraz widzę, że powoli zaczyna się to wszystko przyjmować, zaczyna rosnąć, że wraca ta pierwotna żyzność. Żyzność nie oparta na nawozach sztucznych, które importujemy, tylko po prostu na cyklach, które się dzieją, na życiu mikrobiologicznym, na naturalnym obrocie pierwiastków. Żyzność, która pochodzi z odchodów zwierząt, z nawozu, który one zostawiają. No i jakoś się powolutku to odżywa, zaczyna się kręcić. Ale to trwa latami. To nie jest od razu. To tu był sad. Tu były 4 hektary sadu, który został wycięty w latach 70. Wielkie, takie potężne drzewa rosnące w dużej rozsadzie. Także ja troszeczkę jakby wracam do tego, co było. Stwierdziłem, że jak wtedy rosły, to i teraz też będą mogły rosnąć. Większość tych drzew jest jeszcze bardzo młodziutka, ale ta część tutaj, co widzimy, no to one już owocują od jakichś 3 lat i w tym roku też będzie bardzo dużo owoców. No i w tej chwili mam już tych odmian około 150-160, także jednocześnie jest i kolekcja drzew owocowych i pastwisko. Wczoraj cały dzień lało. Taka wilgoć jak teraz to ostatnio to chyba była w lutym, bo tak to było cały czas sucho, wiosna była bardzo sucha, potem popadało przez tydzień, ale nie na tyle, żeby tą ziemię naprawdę nawilżyć. Tak mokro jak jest w tej chwili, to nie było od zimy. Także cieszę się, jestem taki szczęśliwy, bo to pastwisko się teraz bujnie. Spokojnie na miesiąc po tym deszczu nam wystarczy, nawet może i 1,5 miesiąca. Także chwilowo jesteśmy bezpieczni. Uwaga, tu jest prąd. Bo to jest nasz drapieżnik, który nam pilnuje owiec, żeby się nie rozłaziły po całym terenie. Ale z jednej strony ogranicza owca, a z drugiej strony nie pozwala drapieżnikom tutaj wejść, bo na przykład mamy wilki. Dzień dobry. Wyłazić. Sikają. Tak, wyszły i tamten jeszcze pije trochę. Taki już jest wielkości matki ten jagniak. A jeszcze trochę dopija mleka. Już tak z 5 lat temu o tym myślałem. A dlaczego owce? Ponieważ one najlepiej wykorzystują takie marne pasze, jakie tu były dostępne. Fajnie by było mieć jeszcze bydło oczywiście, no ale tak, po pierwsze mam mało terenu, po drugie, no teraz już zaczyna to pastwisko wyglądać jako tako i jego zasobność się poprawia i jego żyzność się poprawia, ale na początku było tu tak marna pasza, jakieś same takie marne chwasty, no żadna krowa by się na tym nie wyżywiła, a owce owszem, także dlatego owce na 20 owiec jestem sobie w stanie pozwolić, na 20 krów nie, bo jest za mało terenu. Także po prostu trzeba też dopasować te zwierzęta
do swoich warunków, do wielkości gospodarstwa. Trzeci ich sezon tutaj leci. Jak się tak dobrze zastanowić, to głównym ich celem są odchody, które pozostawiają. Odchody i uryna. I wydaje mi się, że od zarania rolnictwa, od kiedy człowiek się nauczył hodować zwierzęta, to wydaje mi się, że najważniejszą rolą przeżuwaczy w gospodarstwach zawsze były ich odchody i żyzność, którą one przynoszą. I jakby tak popatrzeć z dłuższej perspektywy czasu i na różne gospodarstwa, jak to wygląda, to wydaje mi się, że wartość ich odchodów przewyższa znacznie i wartość mięsa, i wełny. Oczywiście zjadamy mięso z nich. Mięso z takich owiec z wypasu jest najwyższej jakości. Jest nieporównywalne absolutnie z niczym. I zarówno jeśli chodzi o smak, jak i o pożywność i w ogóle wartość odżywczą. Ja też wykorzystuję wełnę z nich, strzyżemy je i część tej wełny przerabiam. W ogóle uwielbiam wełnę. Sam chodzę w swetrach, porzuciłem polary jakiś czas temu. Uważam, jak ktoś chowa owce, to nie wypada chodzić w polarze. Mleka z nich nie ma, bo to jest taka rasa, która mleka w zasadzie w ogóle nie daje. One mniej więcej codziennie, co drugi dzień są przestawione na nową kwaterę. Na tą przestawiłem je wczoraj, bo poprzednio były tam i pobędą tu jeszcze cały dzień dzisiaj i jutro rano idą dalej w tamtą wysoką trawę dalej. A tu były wczoraj, tu gdzie teraz stoimy. Więc też nie dopuszczam do tego, żeby zjadły do samej ziemi, tylko zostaje coś takiego, jak tutaj, gdzie teraz stoję. I dzięki temu, że tej trawy trochę zostaje, to ona szybciej odrasta, bo ona ma czym asymilować. Nie należy dopuścić, tak jak tutaj na przykład wygryzły w tym miejscu, no to jest za bardzo, bo tu będzie odrastać dłużej, a tu jest lepiej. Tak powinno zostać jak tu. Żeby zostawić trawie trochę liści, żeby miała czym asymilować, ona wtedy szybciej odrasta. A ten dom jest po prostu mobilny. On jest mobilny. A oni są wygodni tam, kiedy są grupowane w środku, bo Tak. jest ciepło? Tak. To owce są bardzo stadne, bardziej stadne niż bydło. Ich strategią obrony jest w ogóle zbijać się w ciasne stado. W związku z tym, im one są ciaśniej zbite, skupione, tym się czują bezpieczniej. Więc one w takiej budzie stoją bok w bok i one są zadowolone. One rodzą młode w takich warunkach. Ta, co rodzi, zaczyna rodzić, pozostałe się odsuwają, robią jej miejsce. Nie zdarza się, stoją ciasno bok w bok i nie zdarza się, żeby którakolwiek nadepnęła na małe jagnię. Nie wiem, jak one to robią, te jagnięta biegają im między nogami, ale to jest dla nich wygodne i przyjemne. Ta buda może być otwarta, ja nie muszę ich zamykać. One i tak tam będą włazić na noc i tam będą siedzieć, bo to jest jakieś tam dla nich schronienie i tam się czują bezpiecznie i... A nie boisz się, że będzie jakiś lis czy coś, który będzie, albo wilk? Bardzo się boję i miałem taki przypadek ze zdziczałymi psami kiedyś, dlatego są teraz potrójne zabezpieczenie jest. Tam jest płot dookoła zrobiony z siatki leśnej. Tu jest ogrodzenie elektryczne. Ta siatka cała jest pod prądem i to chodzi przez całą noc, non-stop, cały dzień, całą noc. Ja tego nigdy nie wyłączam. Więc jak drapieżnik przychodzi i próbuje się przedostać, to się styka z prądem. A dla psowatych prąd jest dużym szokiem. Więc to jest druga bariera. I trzecią barierą jest ta buda, która jest szczelnie zamykana. Więc jeszcze trzeba zrobić podkop. Więc uważam, że to jest dosyć dużo elementów do pokonania i jak na razie to jest skuteczne. Jak widać, wszystko jest bardzo high technology. Tu teraz, ponieważ ta buda jest bardzo ciężka, taka ciężka jest zrobiona po to, żeby jej wiatr nie przewracał, bo tu czasami bardzo wieje. Więc ja jej nie jestem w stanie sam unieść na przykład na koła. W związku z tym zrobiłem taką dużą dźwignię, za pomocą której ona się cała podnosi. Te koła są po prostu na takim niedużym mimośrodzie i działa to w ten sposób. O, tu blokujemy. I tu mamy jeszcze przednie kółko, które jest takie skrętne. O! I teraz buda jedzie. A robię to po to, bo one tu jeszcze jeden dzień spędzą, żeby nie siedziały na swoich odchodach. Jak zacznie padać, to będą się mogły schować, ale już w czystym miejscu. Wtedy się nie zarobaczywiają poprzez swoje odchody i są czyste. Wełna jest czystsza, no bo będziemy je zaraz strzyc. Więc to takie po prostu higiena. Teraz tak,
ważna rzecz. Ja tą budę stawiam w najgorszych miejscach pastwiska. Zawsze są takie miejsca, gdzie akurat trawa nie chce rosnąć z jakiegoś powodu. To jest takie słabsze miejsce tutaj. Takie słabsze miejsca, gdzie była słaba trawa, było tutaj i było tam. I tu stały, tu był jeden postój budy, tu był drugi, widać, że leży mnóstwo odchodów i tam następny. I teraz co się dzieje? To teraz będzie zarastać trawą, ale tu jest mnóstwo azotu, mnóstwo materii organicznej. W tym oczywiście rozwijają się, tu przychodzą i dżdżownice, i pod spodem całe życie glebowe ciągnie do tego nawozu. I to najgorsze miejsce staje się po roku miejscem najlepszym. Na przykład tutaj, gdzie jest taka ciemnozielona trawa, stała buda. Tu stała buda. To 2 lata temu, a tu stała w zeszłym roku. I teraz owce tego w następnej rotacji nie jedzą w tym miejscu. One nie jedzą trawy, która wyrosła na ich odchodach. Dopiero zjedzą to za rok. Więc przez następny sezon te miejsca, gdzie teraz stała buda, będą w tym roku na pewno i mniej więcej do połowy przyszłego nie będą zgryzane. Ta trawa urośnie taka wielka i dopiero one wtedy to zjedzą i potem w następnym roku już tam odrasta piękna trawa i one znowu to jedzą. No i po prostu to jest taki stały proces. Zawsze jest jakieś miejsce gorsze, lepsze. I tą budkę stawiam zawsze w tych najgorszych miejscach i one stają się potem tymi najlepszymi. Przez 4-5 lat widać te miejsce, gdzie stała budka. Bo trawa jest bardziej zielona, bo wyższa rośnie no i jest po prostu to miejsce widoczne. Moja pozycja społeczna urosła dzięki temu, że są te owce, bo to tak trochę poważniej wygląda moje gospodarstwo, jak jakieś zwierzęta są, w szczególności przeżuwacze. Gdybym miał krowy, to jeszcze ta pozycja moja by urosła. Generalnie rolnik ma ciągnik. Jak bez ciągnika to nie jest rolnik. Ja nie mam ciągnika i nie zamierzam mieć, więc jak nie ma ciągnika, to tak z przymrużeniem oka jest traktowana moja działalność, ale ponieważ mam statko tychowiec, no to zupełnie poważnie już trochę wygląda. Także czasami dzieci się zatrzymują przy drodze, robią sobie zdjęcia, a ostatnio w niedzielę wieczorem krzątałem się po gospodarstwie i wjeżdża samochód i tak patrzę, kto to przyjeżdża do mnie tak wieczorem? A to byli państwo młodzi, zaraz po ślubie, w garniturach, pięknej panna młoda w pięknej białej sukni i szukali miejsca na jakieś fajne zdjęcie i skręcili w boczną drogę i jechali tędy i zaczęli owce. I zrobili sobie sesję zdjęciową, ślubną z owcami. Otagowaliśmy się wszyscy, oni się tutaj w gospodarstwie otagowali na mediach społecznościowych. Ja polubiłem te ich posty tam, no i tak. Prerie też nie powstały znikąd i stepy i te wszystkie czarnoziemy, które mamy. Wszystkie czarnoziemy zostały zbudowane przez zwierzęta. Przez zwierzęta, które zgryzały trawę i kolejne pokolenia trawy rosły i kolejne i znowu były zgryzane. Trwał proces glebotwórczy przez ileś tam lat i po prostu zbierała się warstwa próchnicy, węgla organicznego w glebie coraz głębsza i narastało i od góry i od spodu. No to jest cały proces, to nie będę o tym teraz opowiadał, ale to generalnie te czarnoziemy, najlepsze gleby na naszej planecie, zbudowały zwierzęta. Na początek na te marne gleby ja tu nic nie siałem, tylko po prostu wpuściłem owce w zielsko, które wyrosło na rżysku po zbożu. No i tak w 3. roku już w tej chwili w zasadzie mamy wszędzie ładną trawę. No ale to owce ją sobie wyhodowały, ja jej nie siałem. Jest generalnie tak, że zwierzęta, jeżeli się pasą, to sobie dostosowują skład pokarmowy do swoich potrzeb. Pod jednym warunkiem, że dajemy pastwisku czas na regenerację, że te zwierzęta są w ruchu. Bo jeżeli są w jednym miejscu cały czas, nawet na dużej powierzchni, to doprowadzają do degeneracji. Po prostu wyjadają po kolei te gatunki, które im smakują, niszcząc je do zera i na koniec zostaje to, czego one nie jedzą, albo wręcz im szkodzi. A miejscami zostaje goła ziemia. Także taki wypas kwaterowy z szybką rotacją jest wielokrotnie bardziej wydajny, jeśli chodzi o produkcję biomasy zwyczajnie. No i zdrowszy jest dla zwierząt, zdrowszy jest dla gleby, lepszy jest pod każdym względem. No tylko, że wymaga obsługi, trzeba przestawiać te kwatery, ale wydajność jest wielokrotnie większa. I z czasem coraz większa, bo się buduje glebę, bo wspieramy proces glebotwórczy i koncentruje się węgiel w glebie coraz bardziej. Ten profil glebowy jest coraz ciemniejszy. No i tak się tworzą czarnoziemy. My naśladujemy naturalny proces glebotwórczy, tak prowadząc gospodarkę. Także ja miał z roku na rok coraz lepszą ziemię, coraz więcej trawy. Będę mógł trzymać coraz więcej zwierząt.
No i najpierw się o tym naczytałem, a teraz to obserwuję tutaj u siebie, zacząłem robić i obserwuję i faktycznie to tak działa. Także duża satysfakcja. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie, bo będzie więcej takich filmów i będzie super. Nie przegapcie.